Cześć, witam Was w 151 vlogu. Moi drodzy, ostatnimi czasy bombardowałem Was materiałami z instalacji gazowych, czy to montaż, czy wymiana, czy demontaż, czy naprawa. Dużo tego gazu ostatnio było. Teraz dla odmiany coś z wodą. A dokładnie dostałem zlecenie zamontowania zlewozmywaka. Jednokomorowy, mniej więcej taki jak tu widzicie. Trzeba było po prostu na szafkę, to jest zlewozmywak stalowy, naszawkowy. Trzeba było zamontować baterię, odpływ cały, tam podłączyć do kanalizacji. No i ten zlewozmywak zamontować na szafce, tak żeby się nie przesuwał, nie spadał. Nie było to taki montaż, że tak powiem, od A do Z. No tak to chyba mogę nazwać, bo tutaj ja nie zakładałem drzwiczek na szafkę, nie uszczelniałem między zlewem a ścianą, a to z tego względu, że państwo, u których robiłem, powiedzieli, że im tylko zależy, żeby zamontować, podłączyć zlew, a całą resztę sobie po prostu zrobią. Także tutaj chodziło o podłączenie właśnie kranu, zlewozmywaka, odpływu, tak żeby to wszystko działało, a resztę to oni sobie będą robić. No, często mam takie właśnie, że tak powiem, zlecenia częściowe, że jakiś tam odcinek prac, tylko proszą mnie, żeby jakiś tam odcinek prac zrobić, a nie od A do Z. No, czasami jest tak, że wszystko od początku do końca, łącznie ze składaniem szafki i tak dalej. No tutaj szafka była złożona, była już wycięta, otwory były powycinane, no Państwo sobie ustawili tak jak chcieli, no tak, nie chcę już tu powtarzać, miałem tylko zamontować sam zlew, no i tutaj zobaczycie też jak zamontowałem ten zlew, żeby się nie przesuwał na tej szafce, nie spadał, nie latał, także coś innego, robota generalnie też dość szybka, sprawna. No jak to wyszło, jak to zrobiłem, zapraszam do oglądania, no i jak zawsze do zobaczenia za tydzień przy następnym materiale. Cześć! No hej, moi drodzy, jedziemy dzisiaj montować zlewozmywak, wymieniać zlewozmywak. Powiem Wam, że nie wiem, jak zawsze, jak przeważnie na telefon, nie wiem, jaki to jest zlewozmywak, bo to no, jest zlecenie na telefon. Za 2,5 km skręć w prawo Włóczniowska. To jest na telefon, także nie wiem, jaki zlewozmywak, czy naszawkowy, czy nablatowy. Nie wiem, czy wymiana, czy montaż nowego. No, jadę tak na taką robotę, można powiedzieć, mocno w ciemno. Jak to wyjdzie, co tam będzie, nie wiem. No, ale myślę, że myślę, że nie będzie źle. Zlewozmywak no nie jest jakieś tam wielce skomplikowane. Także powinniśmy dać radę sobie. No, jak wyjdzie, zobaczymy. Co tu dużo gadać. Trzeba jechać i robić, nie? Mam nadzieję, jak zawsze, że będę mógł nagrywać. Kiedyś tam już jakiś zlewozmywak wymieniałem, montowałem, ale to było dawno. Fajnie sobie będzie odświeżyć. No cóż, także jedziemy i do zobaczenia na miejscu. No i tak, zaczynamy pracę, narzędzia. I tutaj nowa bateria, jak widzicie, nowy syfon. No
No i tutaj właśnie są te uchwyty do mocowania tych zlewów, zlewozmywaków blaszanych do szafki. Bardzo fajna konstrukcja, fajny wynalazek. Z boku się śrubeczkę przykręca, zaraz zobaczycie, i potem się to dociąga i zlew się fajnie trzyma. To najpierw sobie zaznaczę punkty tam, gdzie mają być wkręty. I tutaj malutką przerwę zostawiam na górnej krawędzi szafki, bo jak widzicie tutaj takie schodki są po skosie. I potem to przesuwam, to dociska. No i na jednym rogu, na drugim i z drugiej strony dokładnie tak samo. Teraz wiertełkiem te punkty sobie tam leciutko nawiercę, tak żeby łatwiej było wkręcać te wkręty. Także tam kawalątek tylko nawiercam, żeby po prostu wkręt ładnie w płytę wchodził. Bardzo ułatwia potem wkręcanie. Nie to, że tam się głęboko wkręca, tylko kawałeczek, można powiedzieć, że się punktuje tym wiertłem. Teraz te wkręty przykręcam. Później je przykręcę już tak na ciasno, ale to później. Na razie tylko je połapię. No i na razie to zostawiamy. Teraz wezmę się za montaż baterii. No po prostu łatwiej jest na zdemontowanym jeszcze zlewozmywaku baterię zamontować, jest po prostu wygodniej, nie trzeba się kłaść pod szafkę, kombinować. A pracę sobie trzeba po prostu ułatwiać. No i najpierw te pręciki gwintowane, wężyki. Tu zwróćcie uwagę, że jak jest na wężyku taki znaczek, zakaz używania kluczy, no to nie używajcie kluczy, ręką dokręćcie, nie ma potrzeby dokręcać tego kluczem. Spokojnie wystarczy właśnie ręką dokręcić i zdaje egzamin. No oczywiście uszczelka pod baterię. Teraz tak, zlew. No i teraz możemy to skręcić. Jak widzicie, jak jest zdjęty, o wiele łatwiej zamontować baterię. A po co sobie utrudniać pracę, jak można ułatwić. I teraz tak, gumowa podkładka. I metalowa. No i teraz ręką tutaj najpierw jedną śrubkę, nakrętkę dokręcę do końca, żeby się ta bateria trzymała. No i teraz już baterię mogę puścić, przykręcić drugą i za chwilę kluczem to dociągniemy, żeby ta bateria trzymała się sztywno, nie latała, nie okręcała się na tym zlewozmywaku. Tutaj do baterii właśnie z tymi długimi mam takie klucze lufowe, sprzedłużone, są bardzo wygodne, pomocne właśnie przy skręcaniu, montowaniu właśnie baterii z takimi długimi gwintami.
jest o tyle wygodne, że jak się śrubkę złapie, nawet jak stary zlew, znaczy stara bateria jest, to fajnie nawet można sobie ukręcić śrubę, także nie ma problemu z demontażem nawet starych baterii. I to dokręcamy tak dość solidnie, no ale też oczywiście z wyczuciem. Baterię mamy zamontowaną, teraz tak, musimy tutaj zdemontować to stare. Ta stara bateria została z tego względu, że zawór główny no, gdzieś tam nie do końca trzymał tak jak powinien, gdzieś tam pokapywało, dlatego tutaj Państwo zostawili tą baterię. Ale teraz jak już mamy przygotowane, to możemy i musimy zdemontować ją. Tutaj sobie przygotuję zlew. No i teraz pozakładam właśnie te zaczepy. Teraz jak widzicie zakładam tylko na te śrubki, które wkręcałem i przesuwam. Ten zlew dociąga do szafki. Powiem Wam, że rewelacyjne rozwiązanie. I co ciekawe, no zlew się naprawdę trzyma stabilnie szafki mocno, także nie przesuwa się ani w jedną, ani w drugą stronę. Tylko trzeba mocno, że tak powiem, dociągnąć to, żeby tam przeskoczyło, maksymalnie naciągnęło, jak tylko się da. No i zlew mamy przymocowany. Teraz muszę znaleźć w tych swoich skarbach kluczyk 19 do wykręcenia tej starej baterii. No i tą starą baterię możemy teraz odkręcić. Tu jak widzicie jakieś szmatki były. Tutaj może tego nie widać, ale no powiem Wam, że też dość ciężkawo się odkręcało te nakrętki. No już wiekowa ta bateria była, dość zasiedziało się na tej rurze, że tak powiem. Także dość ciężko było odkręcać, a rurki widzicie miedziane. Także no, trzeba było uważać. Tu jak widzicie pokapuje woda, ale to właśnie pokapuje, jak poluzowałem tą nakrętkę od góry, nie tam spod, bo na początku też myślałem może, że gdzieś tam na tym lucie puściło, ale nie, to właśnie tak pokapuje sobie ta woda z rury, bo zawór do końca głównie nie trzyma. No ale tutaj dużo szmatek, ręczników, także dlatego tak wszystko sobie też przygotowałem, żeby potem no, za długo nie było, żeby za długo nie kapało, żeby to szybko przykręcić nowe. No i tutaj już jak połapałem, zaraz kluczykiem podociągam i baterię będziemy mieli podłączone. Tutaj też trzeba pamiętać, że jak się dokręca wężyki, no trzeba uważać, żeby one się gdzieś nie poskręcały. Można złapać kombinerkami, przytrzymać w tym miejscu, gdzie były zaciśnięte te wężyki i kluczykiem wtedy dociągnąć, a te wężyki zostaną w pozycji, jakiej powinny być. No się nie skręcą. Także tutaj mamy zrobione. Teraz będziemy mogli montować odpływ.
Tutaj zacznę od montażu przelewu. Czyli uszczelkę, trzeba pamiętać o uszczelce, rurkę. Teraz tak, to dajemy od tyłu i tu od przodu tylko śrubkę i skręcamy to ze zlewem. I teraz zamontujemy spust, czyli tak zwane potocznie sitko. Czyli skręcimy sitko z dolną częścią syfonu. Spotykałem się już, że ktoś dawał uszczelkę pod sitko, a nie pod tą dolną część i wtedy to sitko sterczało. Tutaj sitko zawsze dajemy, jeśli jest taka biała, piankowa, delikatna uszczeleczka, to dajemy, jeśli nie, to sitko bezpośrednio dajemy do zlewu, a uszczelkę tą czarną, grubą, gumową zawsze dajemy na ten kielich pod zlewem. No i teraz tą rurkę z przelewu możemy zamontować. Tutaj zwróćcie uwagę, że część jest właśnie gładka, góra i dół tej rurki, a reszta jest skarbowana. No i tego nie za bardzo można, że tak powiem, przycinać, ale ten kielich można właśnie obrócić, tak żeby ta rurka się naciągnęła, no nie wisiała tak brzydko, a się ułożyła ładnie pod zlewem. No i teraz pozostałe elementy syfonu. Te uszczelki pierścieniowe też należy pamiętać, żeby zawsze dawać tą zwężoną częścią uszczelki w dół, a szerszą pod nakrętkę. Często się spotykałem, że ludzie zakładali to odwrotnie i potem się dziwili, że kapie. Tu na górze do tego spustu za płaską uszczelkę, a tutaj te klinowe uszczelki. No i tutaj chyba nawet jak widzicie, że ta klinowa to właśnie tą zwężoną częścią uszczelki zawsze się w dół daje. No i tutaj już część syfonu mamy, jeszcze to musimy jakoś połączyć z rurą główną, z odpływem. Tutaj obcinam, jak nie widzicie, ale obcinałem, bo tam redukcje były na 40 i 35 i 40. No te dwie redukcje zdjąłem, żeby nie było jak najmniej zwężeń i zostawiłem tylko na 50, bo tak tam też wychodzi już w kanalizacji. Tutaj redukcja na górze z 50 na 40, bo syfon ma wyjście 40. No i teraz tutaj muszę trochę pokombinować, bo no,
nie do końca chciał współpracować ten syfon z tym odpływem. Także tutaj jakieś kolanko, jakąś redukcję, coś musiałem zastosować, żeby to podłączyć i żeby to jakoś w miarę wyglądało. I tam w samochodzie znalazłem właśnie kolanko, mówkę i kawałek rurki 40 i taką konstrukcję właśnie, jak tu zobaczycie za chwilę, wymyśliłem, żeby ten odpływ maksymalnie wyszedł pod ścianę, żeby tam jeszcze pod tą szafkę można było coś założyć, włożyć jakiś kosz czy coś w tym rodzaju. Tu akurat nie miałem rury 40, tylko taki kawałek rurki, tak dlatego tą mufę zastosowałem. I tak jak widzicie tutaj teraz to wszystko ładnie odeszło pod ścianę. Jeszcze ten syfon cały, te U, że tak powiem, przesunę też do tyłu, tak żeby to w miarę jak najwięcej miejsca pod tą szafką było. Teraz to wszystko skręcam do kupy, dokręcam. Teraz oczywiście jeszcze sprawdzimy, czy wszystko dobrze, szczelnie poskręcane, połączone, czy nie ma wycieków. Najpierw puszczam swobodnie wodę, zawsze tak robię, sprawdzam, żeby potem sobie dziada nie narobić. Teraz korek. Jak widzicie, woda ładnie schodzi. Teraz korek i napełniam komorę. Przy spuszczaniu wody właśnie, jak jest napełniona komora, jeśli jest jakakolwiek nieszczelność, od razu wyjdzie. I tu jeszcze sprawdzam, czy dobrze podłączyłem ciepła do ciepłej, zimna do zimnej. I także komora jest napełniona. Można teraz takim pełnym cugiem puścić tą wodę i sprawdzam, czy nie ma jakichś tam wycieków. Zwróćcie uwagę, jaki ładny odpływ jest, jaki lej. Aż wodę miesza, także rzadko to się spotyka, powiem wam, bo to nie jest, że ja szafką ruszam, tylko to właśnie grawitacja robi. Taka ciekawostka. Także wszystko ładnie połączone, woda ładnie schodzi. I tu w sumie moje zadanie na tym się generalnie rzecz biorąc kończy. Także tak to na dzisiaj wyglądało. Także tak, tutaj jak widzieliście, nie było większych niespodzianek. W sumie prosty montaż bez jakichś tam wodotrysków, naszawkowy zlewozmywak, tylko tyle, bo tam akurat pani nie dali w komplecie tych uchwytów do tych blaszanych naszawkowych zlewozmywaków, ale akurat miałem w swoich skarbach, także zamontowałem i to, jak widzicie, fajne rozwiązanie. Od spodu takie schodki są, tą śrubkę wkręcam, wkręt, i tam są schodki na tym plastiku i dociska ten zlew do szafki. No i pewnie niejedno sprawne oko zauważyło, że tam dość spora przerwa między szafką a ścianą była i że tak zostawiłem, tak? Bo tam pani mówiła, że tak to ma być, że tam oni, nie wiem, jakąś listwę, coś tam, oni tam sobie już to zrobią. Im głównie chodziło, żeby zamontować zlew, podłączyć kran i odpływ, a to z tą szparą, żeby się nie martwić i tak dalej, bo to sobie już oni zrobią, bo w starym zlewie też taką szparę mieli, także tutaj zostawiłem, bo ja tam zwróciłem na to też uwagę i mówiłem, że tam
nie wiem, bardziej wyciąć, żeby dosunąć czy coś, ale oni mówili, że nie, że oni mają tam coś, żeby tą szparę zakryć. No to jak jest, to okej, no ja się tam nie wcinam. Miałem podłączyć zlew, jak widzieliście, sprawdziłem. Ten odpływ stary, tam widzieliście, taka cienka rurka była karbowana i pani mówi, że tam woda tak sobie średnio schodziła, a teraz jak widzieliście, aż tą wodę kołysze, taki spływ jest, lej robi i tą wodę kołysze, także no, spływ jest bardzo dobry tam. No i co tu dużo mówić, no nie było jakiejś tam wielkiej skomplikowanej pracy, prosty montaż zlewu, poszło szybko, sprawnie. No. Pani zadowolona, ja zadowolony, jadę dalej, także co, do zobaczenia przy następnych robotach, cześć.